Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś kolejny odcinek na moim kanale YouTube. Zanim zacznę opowiadać na temat, który jest w dzisiejszym odcinku, to tu pokażę, tak jak pokazywałem na ostatnim filmie, kurację, więc dalej kontynuuję. Kurację dostaną przez właśnie kilka dni przepis i jak to zrobione na osobnym filmie, do niego zapraszam. Także nalewam wodę i dać wodę gołąbkom, no a później Wam nagram odcinek. Że mówię, wygląda to w ten sposób, że ja zlewam tą wodę, odcedzam składniki. To, co się wyciągło z tego, to idzie do picia. O, to idzie do picia. A tu to wraca i jest ponownie zalewane. No i tak na kilka dni wystarczy. No i nowa porcja się produkuje. A to, co naprodukowane, idzie do picia. No i mam nadzieję, że fajnie na gołąbki zadziała. Także gołąbki tu piją wodę ognistą. A dziś tematem dzisiejszego odcinka jest często zadawane pytanie, w jaki sposób rozpocząć hodowlę, takie kroki, jak i w jaki sposób bym rozpoczął hodowlę, gdybym teraz miał zaczynać, z obecną wiedzą, z obecnym doświadczeniem, z obecnymi problemami, co się sprawdziło, co nie sprawdziło. Więc powiem tak, po pewnych przemyśleniach muszę stwierdzić, że wiadomo, każdy jak zaczyna tą hodowlę, ma możliwość założyć gołębnik, mieć gołębie, jest podekscytowany, że zbija na prędce ten gołębnik, byle jak, byle gdzie, żeby po prostu sprowadzić te gołębie i w ogóle zacząć. To dziś, gdybym ja zaczynał hodowlę, mając oczywiście fundusze, bo niestety tu właśnie bardzo ważne są fundusze, zbijamy na prędce gołębnik z tego, co mamy, na małe koszta. Dopiero później zaczynamy myśleć o wydatkach i o tym, o ile te hobby ewentualnie kosztuje. Na pewno na początku czy pewne rzeczy kosztują sporo, bo można się cieszyć hobby gołębiarką z prostego gołębnika, nie wydając jakiegoś majątku. Chociaż budowa już takiego porządniejszego gołębnika kosztuje, to właśnie na pierwszy rzut oka zwrócił uwagę bym na gołębnik, ponieważ gołębnik to jest coś stałego, co ma nam służyć przez 10-20 lat i nie tak łatwo go zmienić z roku na rok. Łatwiej jednak zmienić gołębie, łatwiej kupić coś nowego, wymienić gołębie, przynieść młode i lecimy od nowa młodymi. Nawet jeśli zaczniemy od jakichś przypadkowych, nie spodobają nam się, łatwiej te gołębie wymienić. Chociaż w dzisiejszych czasach koszt zakupu gołębi też jest niemały, to gdybym się miał za to zająć i tak powiem, najszybciej się oszczędza pieniądze, jak się je wydaje, dlatego że jeśli od razu postawimy porządny gołębnik z prawdziwego zdarzenia, to później nie będziemy musieli go przerabiać i jakby nie narazimy się na ponowne koszty. Więc ja na pierwszym miejscu postawiłbym projekt gołębnika. I to w takim względzie, że wiadomo, no niestety w większości fundusze nas ograniczają i raczej tyle, ile byśmy sobie wymarzyli, nie jesteśmy w stanie przeznaczyć na wybudowanie naszego gołębnika, więc na pewno jakie wady ja popełniłem, to dostawianie kolejnych kawałków gołębnika rok po roku, czy 2 lata, czy 5
postawiło się kawałek gołębnika i dużo hodowców się ze mną zgodzi. Pierwszą rzeczą, jaką się pojawia, to co postawiliśmy do tej pory. Okazuje się, że tego miejsca jest za mało, czyli stawiamy gołębnik, wydaje nam się, że na początek nam to wystarczy, na młode. Później wiadomo, że za rok już będą stare, trzeba kolejny kawałek gołębnika, na szybko się odbudowuje ten kawałek na stare. Potem się okazuje, że rozpłodówka jest potrzebna, albo i wcześniej dobudowuje się rozpłodówkę, przedział wdowcy, wdów i się na tej działce ustawia te gołębniki, gdzie popadnie, jak popadnie. Co robi potem problemy, na przykład w moim przypadku ja sobie to też porozstawiałem, także są w różnych kierunkach te gołębniki poustawiane i robi to generalnie problem i z przenoszeniem gołębi, i z oblatywaniem, więc jeśli miałbym komuś dzisiaj poradzić, to zaprojektować sobie, w jaki sposób jego gołębnik będzie wyglądał. Jeśli nawet w dniu dzisiejszym stawiam kilka metrów gołębnika, 4 metry na gołębie młode, to od razu przewidzieć sobie, że obok będzie gołębnik starych, że obok będzie następny gołębnik starych, a gdzieś tam na końcu będzie rozpłodówka i zaplanujmy sobie, że będziemy stawiać gołębnika 100% czy 150% więcej niż planujemy mieć gołębi, bo zawsze się okazuje, że po czasie trzeba coś dobudować, trzeba mieć więcej, bo tego co mamy jest za mało, pojawiają się inne potrzeby, więc na pewno trzeba bym ten gołębnik zaprojektował w ten sposób, że zaprojektowałbym go w jednej linii, nie żadne elki. Nie wiem, jak się te elki u niektórych hodowców sprawdzają, jeśli to jest połączone, ale jakoś mam mieszane uczucia co do tego, żeby zmieniać kierunek wlotów. Jeśli gołąb raz się nauczy na młodego latać z kierunku wschodniego, ma wlot na wschód, a później mu zmienimy wlot na południe, robią się problemy z oblataniem. Oczywiście da się to zrobić, ale ostatecznie zawsze to utrudnia przygotowanie gołębi do sezonu lotowego. Jest to mocne utrudnienie. Ciężej się te gołębie odbolatuje. Najłatwiej je przesunąć o wlot w bok, czyli mamy przedział młodych ustawiony na przykład na południe. Jak chcemy lotować starymi, przenosimy je o jeden wlot czy 2 wloty w bok, ale dalej mają wlot na południe, czyli gołębnik ustawiony w jednej linii. Co do elki, ustawiłbym tam jedynie gołębie rozpłodowe, czyli takie, co nie muszą wylatywać, i na przykład, bo może taka działka potrzebuje, i na przykład nasze biuro, bo trzeba też, jak już zaczynamy te gołębie hodować, to jak kiedyś się nam ta uda i będziemy sławni i będziemy mieli gości i kolegów, to trzeba gdzieś ich przyjąć, gdzieś im zrobić kawę, więc przydałoby się biuro. Tak bym sobie zaprojektował, że zrobiłbym sobie biuro. Obok bym sobie zrobił gołębnik rozpłodowy. Można by wtedy na przykład jedną ścianę biura połączyć z tym gołębnikiem rozpłodowym, zrobić szybę, żeby sobie na te gołębie rozpłodowe tam móc patrzeć. Czy jeden przedział, czy 2, to zależy jaki duży gołębnik chcemy mieć, ale od razu powiem, że lepiej zrobić 2 mniejsze przedziały rozpłodowe. Chodzi o przeparowywanie gołębi, chodzi o trzymanie na zimę samic, samcy, więc albo od razu zakładamy, że robimy 2 przedziały gniazdowe i 1 przedział na samicę, czyli taki gołębnik rozpłodowy składałby się przedział z kilkoma celami, drugi przedział z kilkoma celami i przedział na samicę, że wtedy rozdzielamy samicę osobno do jednego przedziału, a samce do innego. Ideałem by było jeszcze zrobienie tego przedziału z boksami indywidualnymi. No to zależy, jak chcemy być profesjonalni, czyli ten gołębnik rozpłodowy nawet na kilka par musiałby mieć dużą powierzchnię. Jeśli nie robimy go od razu, to trzeba by sobie to zaplanować, bo możemy gołębnik rozpłodowy na początku zrobić sobie w gołębniku lotowym, który jest pusty, a który w przyszłości będzie służył za gołębie lotowe. Więc nie wiem, czy zostałem jakby dobrze zrozumiany. Powiedzmy, buduję gołębnik w kształcie elki, ale biuro, żeby też z tego biura widzę na gołębie, jak siadają. Jak gołębie siadają z lotu, mogę obserwować, jak są gorsze warunki, ale ono jest na przykład w skrzydle
w skrzydle jednym, a drugie skrzydło gołębie lotowe, gdzie są młode, stare, wdowce, wdowy, obowiązkowo wszystko w jednym kierunku, żeby nie było trzeba potem przenosić tych gołębi, oblatywać, zmieniać gołębników. No i gołębnik można zmienić, ale tylko na zasadzie, że przeniesie się 2 metry czy 4 metry w bok, a wlot jest z tej samej strony. Bardzo ułatwia to pracę i na pewno logistycznie. Jeśli od razu nie planujecie dużej hodowli, to zaplanujcie sobie tak, że postawiam gołębnik z założeniem, że można go rozbudować znacznie bardziej niż to, co planuję, bo ostatecznie zawsze Ci miejsca braknie, zawsze będziesz chciał rozbudować, a gołębnika tak łatwo już nie przeniesiesz w inne miejsce. Więc pierwsza rzecz postawiłbym na gołębnik, choć czasami gołębie też kosztują trochę pieniążków, ale zainwestowałbym, jeśli już zaczynam, mam środki, to inwestuję naprawdę w te środki, duże środki w postawienie gołębnika i funkcjonalnego, i fajnego, czy samemu, czy przez firmę, zakładając, że mogę go rozbudować, czyli od razu planuję, w jakim kierunku będzie rozbudowany, czyli stawiam kawałek modułu jednego, potem żeby szło dostawiać te moduły, a jak już ta rozpłodówka musi być w innym kierunku, na przykład w przyszłości, żeby to połączyć, jakąś altankę do przyjmowania gości, też od razu planuję, w którym miejscu ją postawić, czyli po prostu projekt zagospodarowania działki. Naprawdę jest to ważne i po latach, jak się stawia te gołębniki, a tu postawię, bo jest miejsce, potem drugi, a potem się okazuje, to co planuję, już trzeba się troszkę dostosowywać do tego, co jest, dojechać autem do ogrodzenia, gdzie szuflady wyciągnąć, żeby wyczyścić, czy inne jakieś rzeczy, bajki. Także to jest bardzo ważne, czyli na pewno na początku zabazowałbym na dobrze przygotowanym gołębniku z planem jego dalszej rozbudowy, a idealny gołębnik, wszystko w jednym kierunku. Dlaczego 2 przedziały na rozpłodowe? Ponieważ łatwo przeparowywać. Jeśli mamy cele indywidualne, to łatwiej, ale i tak lepsze kilka przedziałów, wtedy idzie samca, samicę przemieniać, zawsze wypuścić, zawsze to jest takie wygodniejsze. Ja mam zrobione gołębnik rozpłodowy 6 cel, w 3 przedziały po 6 cel każdy. Jak sobie mają zajęte, je zamykam, mogę je sobie wypuścić między celami. Łatwiej o przeparowanie, dajesz samicę, wskakuje do tego samego miejsca ulokowanego, w co by była wcześniej, a tak naprawdę samiec tam jest inny. Nie wiem, czy zostałem zrozumiały, ale tutaj logistycznie dużo życia to ułatwia, pracy, przeparowywania, planowania, także to na pewno jest dużym, niesamowitym ułatwieniem. Kolejną sprawą jest właśnie, jak już mamy ten gołębnik wymarzony, to jest zakup systemu elektronicznego, ale to akurat na końcu, bo zawsze też system można zmienić, chociaż bardzo ciężko. Jak już wspomniałem, to powiem, najlepiej kupić taki, jak mają koledzy z sekcji, żeby było łatwość w obsłudze. Na pewno nie kupiłbym takiego, żebym miał go sam i musiał sam go obsługiwać. Po pierwsze, zawsze jakieś problemy są z zegarem, ktoś zawieść. Warto, żeby koledzy umieli go po prostu obsłużyć. Także jeśli są jakieś systemy, no dla używam Taurisa, mają Taurisy, spoko. Jeśli jest benzing, trochę większy wydatek na te nowe benzingi, no to benzing, ewentualnie w sumie to na tych 2 systemach bym się skupił, jeden lub drugi. Jeszcze jest Unicon, nigdy go nie miałem, więc na jego temat się nie wypowiem, ewentualnie, ale wydaje mi się, że Tauris cenowo dobry, jakościowo, albo po prostu benzing, jeden z tych 2 systemów bym był zainteresowany. No i gołębie to rzecz najtrudniejsza do wyboru, ale z drugiej strony nasz wybór zawsze możemy zmienić, więc jak postawimy gołębnik, to już mamy coś stałego, a gołębie, dobra, nie sprawdzą się, to sprowadzę sobie następne i
gołębi tak powolnymi krokami. Na pewno chciałbym się znaleźć hodowcę, który by mi udzielił jakiś porad, czyli, że tak powiem, nie byłbym osamotniony w tej hodowli. Zawsze na początku jest dużo problemów, jak prowadzić te gołębie, więc założenie byłoby takie, że nie przynoszę też gołębi po 2 z każdej parafii, czyli kupuję na aukcji 2 takie, bo mi się spodobały, 2 takie, bo mi się spodobały. Problem pojawi się wtedy na początku taki, że po prostu nasprowadzamy sobie chorób, z którymi na początku nie będziemy umieli walczyć. Więc jeśli to nie chodzi o to, że zawsze gołębie mają jakiś klimat chorobotwórczy i bakterie w jakiejś symbiozie sobie żyją, i jak sprowadzimy gołębie z kilku gołębników, to pojawi się taki syndrom WG, gdzie po prostu strasznie trzeba walczyć zdrowotnie z tymi gołębiami, żeby utrzymać je w zdrowiu, w jakiejś kondycji. Łatwiej sobie wtedy przynieść jakieś poważne choroby, salmonellę. Zawsze możesz przynieść od jakiegoś hodowcy jakieś robaczyce i masz mnóstwo problemów. No ile jeszcze ktoś to poprzynosi, przeleczy je, zrobi kurację, wtedy faktycznie może te kuracje są ważne, żeby zrobić różne w ciemno, ponieważ no nie wiesz, co przyniosłeś. Jeśli jak ja mam gołębie swoje, no to nie robię takiej kuracji, ale jeśli bym zaczynał, przyniósł z kilku parafii gołębie albo z kilkunastu, to kiedyś trzeba przynosić te gołębie, skończyć, i żeby po prostu przed sezonem je, tak powiem, doprowadzić do jednego stanu, odrobaczyć, bo przez jednego może mieć zarobaczone, inne problemy można mieć, także nie mówiąc o jakichś salmonellach albo innych chorobach, na których może się też nie znam do końca. Może są jeszcze jakieś inne dziwne. Nie wiesz, czy są zaszczepione, czy nie zaszczepione, więc na pewno ograniczenie ilości źródeł, z których się przynosi gołębie. Jakąś bazę trzeba mieć. 2-3 gołębniki takie bazowe. Zresztą szybciej się dostanie wiedzę, jeśli zakupisz u hodowcy jednego gołębia. To wiadomo, no kupiłeś jednego, no to jak się zakupi większą ilość, to szybciej ci hodowca pomoże, doradzi, albo będzie miał z 10 takich po jednym gołębiu, a jednego co kupi 10-15, no to wiadomo, że też inaczej na ciebie spojrzy, a przynoszenie z 15 hodowli po jednym, nie wiem, czy coś dobrego wniesie. To lepsze jest przynieść z jednej hodowli 15, z drugiej 15, no i starać się to jakoś połączyć na początku według własnego widzimisię, albo tym gołębiom dobrać się w pary, nawet w krzyżówce. Tak naprawdę nie wiesz, co ci wyjdzie, więc te początki można im dać się podobierać, chyba że jakoś tam się ma jakieś widzimisię co z czym, ale to też i dużo pracy. Czasami wystarczy dać im wolną worę i żeby się tylko za blisko w pokrewieństwie może nie nałączyły brat, siostra, jeśli takie mamy. To nawet bym takie krzyżówki zrobił, chyba że hodowcy kupujemy już gotowe pary, bo ktoś tam ma jakieś linie ze sobą zestawione i ci zalecił, żeby je razem sparować. To też bym to tak zostawił, że kupuję gotowe pary do rozpłodu, zestawione, czy rodziny, które są sobie połączone, i na tych gołąbkach zabazował. No na pewno też ciężko brać, są takie hodowle, co mają wyniki, ale każdy gołąb jest z innej parafii, czyli dobrze by było, żeby te gołębie były ze sobą, co bierzemy od jednego hodowcy z jakiejś rodziny, linii, jednej lub dwóch. Jak mamy z jednej rodziny, no to łączymy na krzyżówkę z inną rodziną. Jak mamy dwie rodziny od jednego hodowcy, no to łączymy je sobie razem. Pewnie nam dał dwie rodziny, żeby je razem połączyć, czy tam w umiarkowanym pokrewieństwie, ale wychowujemy wtedy jakieś tam stabilne gołębie, linie. Może nam się pokazać w jednym czasie więcej dobrych gołębi, nie jeden, ale wychowamy sobie rodzinę
bo jak masz, nie wiem, jednego Ardena, Jansena, o i na pewno co wspomniałem teraz, na pewno nie rzucałbym się na gołębie Jansen, bo naczytaliśmy się i wszyscy wiemy, że były Janseny sławne. Jansen to już jest historia, można powiedzieć, gołębie archiwalne. I to, że ktoś tam w rodowodach pisze Jansen, to raczej dobrzy hodowcy nie piszą, że Jansen, tylko że jak Hens-Willy Leeds na przykład miał z Jansenów gołębie i ktoś ma od Hens-Willy Leedsa, to raczej pisze, że to były Hens-Willy Leedse, a nie pisze, że to były Janseny. Z Hens-Willy Leedsa gołębi wywodzi się mój szaleniec, żeby było, nie wiem, czy to mówiłem na filmach, czy nie, ale mój szaleniec wywodzi się z gołębi Hens-Willy Leedsa. Ale to taki przykład, nie trzeba kupować z Hens-Willy Leedsa gołębi. Hens-Willy Leeds miał Janseny, miały chyba od Ajerkampów i chyba od Jansena. Tam nie wiem, jaka historia była, ale może jedni się lepiej orientują. Nawet choćby to się nazywał Srajsen, to nieważne, i tak to, co dzieci osiągnęły, to mnie zadawala, więc w ogóle tutaj nie ma to znaczenia, ale jest popularne, żeby się rzucić na te Janseny czy Ardeny. No to są historyczne gołębie, które właściwie się tam słyszało w książkach, w czasopismach, gazetach, i nazwa jest na tyle obita, znana, że dalej popularna i dalej ktoś słyszy Janseny, to kupuje, Ardeny to kupuje, Van Roye. Z Ardenów i Van Roye owszem są kolejne pokolenia dobre, ale mam na przykład takiego hodowcy na długim dystansie, który bazuje na gołębiach Arden Van Roye, ale on ich od Stekete miał gościa, który miał te gołębie i kolejne, i on już 30 lat hoduje u siebie, selekcjonuje na lotach. Także kupować gołębie, które latają, czyli nie papiery, że to jest Jansen, ale w życiu nie lotowane i tylko papier został, Arden i papier został i ktoś sobie go tak nazwał, a tak naprawdę i Ardeny i Janseny mają hodowcy, albo i najczęściej hodowcy, którzy wyniku nie zrobili, gołębie kosza nie widziały, a Janseny i Ardeny sprzedają, no i one się dobrze sprzedają, bo to Jansen i Arden. Wpiszę w rodowodzie Jansen, Arden i kurczę, gołębie już idą, bo ciemny szek, bo tego, także tu bym unikał takich rzeczy, żeby się nie nadziać na kupno takich gołębi z nazwą, a niewartościowe. No co innego do tych nowości, takich dzisiejszych gołębi na topie, to już na pewno jest to lepsze niż pchanie się, chociaż no one drogie pieniądze kosztują, ale czy nie wiem, Ginoclique, czy Porsche, czy Kittle, ma to przynajmniej jakiś sens, przynajmniej tamte gołębie, dziadkowie tych gołębi lotowały, bo zakładam, że no Kittla dzieci, chyba że od razu ktoś ma takie fundusze, że kupuje bezpośrednio z pipy dzieci Kittla, Porsche i innych asów, no to straszne pieniądze wydaje na początek na rozpłód, żeby ileś gołębi kupić. No można kupić 2-3 sztuki, ale kupić 10 par czy 20 do rozpłodu na raz, no to troszkę sobie nie wyobrażam, więc trzeba mieć jakieś te inne gołębie, tak zwane mamki tańsze, czy z hodowli, gdzie kupisz tam po 300-400 zł za młodzika, bardzo dobrej, mistrzowskiej, i wychowasz sobie i masz jakąś bazę, no i za 20 młodych zapłacisz mniej niż na pipie za jednego, który kosztuje 60 000, 50 000 czy ileś złotych, nie? Czy nawet jakbyś wnuki kupił, no to zrobienie jakiegoś rozpłodu można sobie pozwolić na 1-2 gołębie. Także no miejmy tutaj, tak powiem, jakieś ograniczenia finansowe. No większość hodowców nie będzie stać zrobić sobie rozpłodu, bazując na samych asach z pipy i to tych no wysokiej półki, więc nie mówię, że to nie ma sensu, ale nawet jak się kupi taki rozpłód, to i tak jest każdy z innej parafii. Nie wiem, czy to szybciej się dojdzie do celu, kupując jakąś rodzinę od jednego hodowcy i do tego go dokupując 1 lub 2, aby korzystasz z tego, co ten hodowca sobie wypracował przez lata.
Z drugiej strony, jak kupisz sobie u takiego hodowcy jakąś większą ilość gołębi, to jest szansa, że Ci pomoże, doparuje. Jak sobie dokupisz do tego jakiegoś asa z pipy, no to możesz spróbować dokrzyżować. Myślę, że nawet taki hodowca, nawet bardzo dobry, to i będzie się chciał z Tobą nawet wymienić, jak u niego jakieś gołąbki. No bo no umówmy się, to są gołębie drogie. Może każdy ma chęć ich tam spróbować, ale to tutaj tak by zakrywamy na taki bardzo wysoki próg finansowy, jaki się chce włożyć. Powiedzmy takiej średniej klasy, że tam nie, że malutko wkładasz pieniędzy, ale nie szastasz majątkiem. No, 2-3 dobre hodowle na wysokim poziomie. Nie muszą to być mistrzowie Polski, choć mogą, ale na wysokim poziomie hodowle utrzymujące się kilka lat w czołówce. Nie muszą być kilka lat mistrzami. Wystarczy, że, ale lotujące, nie, że to są gołębie z papierem. Pisze tam Jansen, Arden, Van Roy, Bricox, Sion. W ogóle nie wiem, czy te gołębie to są jeszcze jakieś archiwalnie stare rasy, jak teraz w miesięcznikach hodowcy oglądam. To ci hodowcy w latach 70. piszą o Sionach, Ardenach, jakich Jansenach. Vandenabele, no Vandenabele aktualne gołębie, ale też już lata. No nie rzucać się, no Vandenabele też tyle jest na rynku, że to tam jest Vandenabele. Gino Klikę miał na przykład od Vandenabele i nie pisze Vandenabele, to tylko się tytułuje swoimi imionami. Ale wiadomo, na ci hodowcy słynni obecnie na tych gołębiach starych rasach, Jansenach, Van Royach, Ardenach i wszystkim bazowali, ale już jakby tytułują się swoimi nazwiskami. No chyba że kogoś stać na zakup Vandenabele, ale to tam oryginałów. Ale jeśli ma takie fundusze, to raczej tego filmiku nie będzie słuchał, więc tutaj raczej o tych, co przystępują do sportu gołębiarskiego, a mają fundusze, że tak powiem, mocno nieograniczone, wręcz takie, o których możemy przeciętni ludzie marzyć, nawet średniacy marzyć, no to troszkę inna bajka. No, powie się jakieś nierealne plany, to nierealne do spełnienia raczej. No i ten, kupując od tego dobrego hodowcy mistrza za te kilkaset złotych młodzika, kilkaset, parę stówek, myślę, że jak kupisz grupkę gołębi z poradą, to tego gościa, który finansowo wydał majątek, a raczej Vandenabele mu nie będzie podpowiadał i inni, no to i tak go ograsz, więc na pewno zabazować 2-3 hodowle. Powiem szczerze, nie pchałbym się na hodowlę no w oddziale, wiadomo, to tam, gdzie jest wysoki poziom też tej hodowli. Na pewno jedna hodowla miejscowa, niekoniecznie z tego samego oddziału, ale z tak, ponieważ no w pewnym sensie te gołębie miejscowe są zaaklimatyzowane dobrze na tym terenie, więc coś gołębi miejscowych by się przydało. No i hodowla, nie będę tutaj oryginalny, ale są różne rejony Polski. W jednych rejonach poziom jest znacznie wyższy niż gdzie indziej i po prostu z wysokiego poziomu to nie muszą być mistrzowie Polski, ale z takiej hodowli, co tam co roku osiąga jakieś wyniki, warto coś tam nabyć, a poznać człowieka, przejechać, odwiedzić czasami, no bo warto, pewnie jak duże odległości, no to telefonicznie, no jest to realne, mam parę osób takich, co zakładają hodowlę na moich gołębiach, jeszcze ich w życiu na oczy nie widziałem, w jaki sposób mi zaufali, no ale to już tam jest inna kwestia, każdy sobie kogoś tam znajdzie, z kim może współpracować, może coś tutaj wyciągnie z tego filmiku, jak najbardziej nie musi się ze mną kontaktować,
Dużo dobrych hodowli jest i od wielu hodowli na pewno możecie przynieść wartościowe gołębie. Takie co lotują ileś lat, a niekoniecznie tak powiem będą mistrzami Polski. Wiadomo, jeśli gdzieś tam o mistrza walczy czołówka hodowców, grupa hodowców i rywalizują swoim na równym poziomie, no to czy przyniesiecie od tego na drugim miejscu, czy trzecim, czy czwartym, jak oni się prześcigają, to przyniesiecie gołębie o podobnym poziomie. Druga sprawa jeszcze taka jest, że trzeba też popatrzeć, na ile macie warunków i czasu do tych gołębi, żeby zapewnić im takie: kupiłeś gołębie, kupi metodę od hodowcy, więc jeśli nie jesteś w stanie zapewnić tego wszystkiego gołąbkom, co ten hodowca, od którego żeście te gołębie nabyli, no to nie liczcie na takie sukcesy, jak on osiągnął, czyli jeśli tam jest hodowla, gołębniki na tip-top, piękne, super i wszystko ułożone i logistycznie i tak dalej, opieka na tip-top, ma kontakt do weterynarza, wy nie macie. Jeśli wszystkiego nie jesteście w stanie w taki sposób albo lepszy ogarnąć, to nie zrobicie takich wyników jak ten hodowca tymi gołębiami, bo on się po prostu nimi lepiej zajmie, a nawet super gołębie, które nie są idealnie zadbane, po prostu wyniku nie dają. Mogą być super zadbane i nawet średnie gołębie zrobią wynik. Więc to sam wynik na liście konkursowej odzwierciedla jakość, bo jakiś ten wynik musi być, ale nie jest powiedziane, że kupisz od mistrza, będziesz mistrzem, kupisz po olimpijczykach i zaraz będziesz mistrzem. No powinna być jakaś taka baza szersza gołębi. Co jeszcze na początku? Jeśli chodzi o środki i preparaty, to też mi się wydaje, no jeśli właśnie się zapozna z jakąś hodowlą, która jest na wysokim poziomie, to ona wam coś tam podpowie, nie? Ale też na początku bym nawet nie przesadzał z ilością tych środków, ilością preparatów. Im prościej, tym lepiej. Poza tym chcesz się wyselekcjonować na początku wartościowe gołębie, a niekoniecznie trzeba nimi robić mistrza. Może być gołąb 20 na liście, a jak dodasz środki, to wtedy będzie wygrywał, ale nie, z głupka mistrza nie zrobisz. Także według mnie szczepienia, te rzeczy, weterynarz, ta podstawowa wiedza medyczna, gdzieś tam coś tam trzeba nabyć. Od kogo dostaniesz tą wiedzę? No od hodowcy, który ci pomoże, więc wraz z gołębiami warto nabyć wiedzę, czyli po prostu kupujesz gołębie u zaprzyjaźnionego hodowcy, który coś ci poradzi, pomoże, bo ta wiedza jest warta tyle samo co te gołębie, więc same gołębie, no chyba że masz wiedzę i wszystko wiesz i nie ma problemu, ale jak masz wiedzę, to byś nie słuchał tego filmiku, więc jeśli ten filmik ma komuś pomóc, to na pewno nie tym, co mają wiedzę, bo oni wiedzą, co robić, mają swoje plany, ale tym, którzy właśnie tej wiedzy nie mają, więc trzeba kupić i gołębie, i hodowcę. 2, 3, każdy ma inne plany, inne warunki. Posłuchasz jednego, posłuchasz drugiego, posłuchasz trzeciego, wyciągniesz swoje wnioski. No, do tego można sobie tam ze 2-3 asy jakieś ekstra niby próbować kupić, albo nie trzeba, bo może to często okazać się zbędne i zaczynać tą hodowlę. No, żeby wychować większą ilość gołębi na początku, no to powiem tak, chociaż to akurat jest problematyczne, bo można sobie na początku nawet, jak ktoś ma jakieś gołębie swoje i chce rozbudować tą gołębię, się wzmocnić, jakby w ten sposób iść, to powiem tak, największą głupotą jest na przykład likwidować wszystkie swoje gołębie i kupować nowe. Na pewno któreś gołębie na gołębniku mają pewną wartość i
Można zostawić połowę tych najlepszych, można zostawić 25% tych najlepszych. Nawet się je opłaca zostawić, żeby miały służyć jako mamki, że część gołębi się po prostu swoich się nie będzie chować. One jednak w tym klimacie bakteryjnym, no jedyny powód likwidowania swoich gołębi jest jakaś choroba poważna, że trzeba zlikwidować, wypalić gołębniki i podstawić na nowo. To jest jedyny sens likwidacji może swoich, ale wydaje mi się, że one, jak masz gołębie zdrowe, bo może już tam ktoś coś ma, postawi gołębniki, no wiadomo, ma jakieś tam gołąbki swoje, to też warto na nich coś tam zabazować, wychować młode po tych kupionych, po tych swoich, to co się najlepiej ze swoich sprawdzi, jeśli faktycznie widzisz, że twoje są słabsze od tych kupionych, no to swoje częściowo zlikwidować, częściowo wykorzystać na mamki, ale te najlepsze i tak bym zostawił swoje, bo one są na tym terenie zaaklimatyzowane i też mogą posłużyć Ci właśnie za wychów, za przełożenie jajek, pomogą Ci szybciej dochować się gołębi, zlikwidujesz je, to wszystko chowasz po tych gołębiach nowo sprowadzonych, a tak nawet jako mamki mogą dobrą robotę zrobić i Ci 1 rok czy nawet 2 lata ułatwić, więc na pewno nie ma nerwowych ruchów co robić. Zaczynam hodowlę, widziałem fajne gołębie, sprowadzam od hodowcy 15-20 nowych ptaków i bazuję na jego, a wszystkie swoje likwiduję. Raczej bym był taki powściągliwy w tym względzie. No także no, początek hodowli, gołębniki mamy, gołębie. Gdzie znaleźć te gołębie? No, trzeba obserwować. Na pewno kupowanie na aukcjach pojedynczych ptaków. Nie mówię, że tam się źli hodowcy wygłaszają, ale wykupywanie, bo nam się ze zdjęcia jakieś podoba, albo coś tam, bo w opisie na dłuższą metę nie ma sensu, bo raczej w większości wypadków źle trafimy. Jedynie na choroby, no chyba że znajdziemy sobie na internecie jakiegoś hodowcę i faktycznie od niego się zaopatrzymy w większą ilość. Spodoba nam się, przyjdzie na jakieś gołębie, spodobają nam się i zamawiamy sobie kolejne i decydujemy się na niego, na 2-3 kolejnych takich podobnych. No więc w ten sposób to się... Wyszedłem z gołębnika, ściemniło się, więc dlatego tak to wygląda. Ogólnie chodzi mi o to, że tu mam gołębnik lotowy gołębi dorosłych, a tam w inną stronę ustawiony, nie wiem czy to w ogóle widać, gołębnik, gdzie też miałem młode i w sumie i dorosłe. No i przeniesienie młodych z tamtego gołębnika na ten robi po prostu duży problem. Na początku wydawało się, że ten gołębnik wystarczy, potem się okazało, że no niestety nie wystarcza. Trzeba dobudować kolejny, aż jestem w szoku, że na początku to mi miało wystarczyć. A potem się okazało, że dobudowała się kolejną część, kolejną i tego miejsca zawsze człowiekowi brakuje, więc po prostu polecałbym ustawić sobie gołębnik w jednej linii. Z praktycznego punktu widzenia przechodzenie między tymi gołębnikami, przenoszenie jest bardzo uciążliwe, bardzo denerwujące i utrudnia nawet osiąganie wyników. Inna sprawa, że po prostu eksperymentowałem, który gołębnik będzie lepszy, czy na południe, czy na wschód, i powiem, dalej tego nie wiem, szczerze powiedziawszy. Jeden, drugi ma swoje zalety, wady, więc nakładając na to ilość, myślę, że nie ma aż to takiego znaczenia jak dołożenie sobie ilości pracy przez ten układ dziwny. I najsensowniej byłoby po prostu możliwe, że zrobić tak, że tu od razu dać młode, samice, samce, czy totalne, czy klasyk, czy cokolwiek, ale 3 przedziały i od razu młode i łatwo je przenosić kolejnych przedziałów. Nie wiem, czy nie zrobię w ten sposób, że po prostu na każdy gołębnik od razu będą szły młode, tylko z kilku gołębników młode mieć to też nie jest rozwiązanie. Wszystko ma swoje wady. I kolejna sprawa, nie wiem, czy jest ktoś taki mądry, żeby zrobił gołębnik, a potem nie musiał go przerabiać.
Chociaż chyba można, jak się ustawi od razu, że jest regulowana wentylacja, dużo regulowanych rzeczy, to być może szłoby zrobić, żeby nie było trzeba przerabiać, bo zwykle hodowcy mówią, że zawsze coś było trzeba przerobić. Mimo wszystko jest zimno. Tutaj w gołębniku ktoś zauważył na filmie, że mi się cele popsuły. To powiem tak, nie popsuły mi się, tylko trochę się dołożyłem dzisiaj i je włączyłem i działają. Także cele działają, taśmy. I to kolejna sprawa. Nadal nie wiem, czy ten gołębnik będzie odpowiedni, więc jakby postawienie gołębnika niby z prawdziwego zdarzenia, co akurat w przypadku tego gołębnika było raczej wielką porażką, i to bardzo wielką porażką, bo miał być gołębnik, który mnie ucieszy i z prawdziwego zdarzenia, który sobie człowiek wymarzył, i po latach stawiałem taki gołębnik i dużo się zastanawiałem i tak dalej, a niestety dużo tu brakuje do mojego gołębnika marzeń. Zobaczymy, czy gołębie z niego coś będą chciały lecieć, czy okaże się, że ten gołębnik to całkiem dziadostwo, więc abstrahując od tego, że niby miał być wygodny, taśmy, wszystko, a po pierwsze nie wiem, czy te metalowe cele na taśmach są lepsze od zwykłych, czy gołąb się będzie przy nich dobrze czuł, to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, klimat tego gołębnika. No to już, także ja dalej nie wiem, czy to będzie odpowiedni gołębnik, ale tutaj akurat pochwalę się, że taśmy działają, jest wszystko ok. Gołębie mnie usłyszały, bo właśnie robiłem tutaj porządki, nie ma ich, robiłem porządki, dlatego zostały wywalone na wolierę. Pewne założenia są takie, jak sobie wyobraziłem. Dlatego ja na przykład w tych gołębnikach, znając siebie, że tego miejsca brakuje, mam raz, dwa, trzy, cztery, 5 rzędów cel od ziemi. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Piąta cela jest bardzo wysoko, ale z drugiej strony uznałem, że łatwiej 1,80 m jest tutaj i ona jest wyżej. O, mam wyciągniętą rękę do góry, ale że łatwiej tego gołębia stąd wyciągnę, a mimo wszystko 3 dodatkowe miejsca się tak naprawdę przydadzą. A jak będę chciał, zawsze te górne cele mogę zamknąć i mieć mniej wtedy gołębi, a dodatkowe cele dają mi dodatkowe możliwości. A może to taka choroba, że mam dużo gołębi i tyle. I myślę, że zawsze trzeba zrobić tak, żeby było tego miejsca więcej niż trzeba. No i teraz tak myślę dalej nad tym, jakby zacząć tą hodowlę dla osoby, która jest napalona na to, żeby lotować i jak najszybciej chce zacząć lotować. Jeśli mam fundusze, to może faktycznie, no wiadomo, nie kupisz z samej najwyższej półki z pipy 20-30 młodych do lotowania, ale zakup 20, 30, 40 młodych do lotowania z jakiejś hodowli, przy takiej ilości to jakąś tam cenę może można i negocjować. No myślę, że to byłoby do ogarnięcia, żeby zacząć też. Zakładam, że mamy pieniądze. Jeśli nie mamy pieniędzy, no to jakby ciężko nam zakupić sobie ze 40 młodych, lotować, a możemy zostać z niczym. Nie musi to być najwyższa mistrzowska hodowla, ale no taka hodowla, co nam coś pomoże, doradzi. Jeśli taką znajdziemy, to chyba muszę je wpuścić, bo one oszaleją. Jak to mówię, dzięki kuracji mojej, robię kurację odrobaczającą, jak to się mówi, to dzięki temu, że będą czyste taśmy, będę mógł zauważyć, jak na tą kurację reagują gołąbki i czy ewentualnie jakieś robaki z nich wyjdą, więc na wolierze siedziały samole, po prostu żeby
żeby mi nie przeszkadzać w pracach tu porządkowych. Teraz je po prostu wpuszczę i najedzą się i od razu napiją eliksiru zdrowia, więc muszę je puścić, bo mnie już tu denerwowały, słyszałem mój głos i jak się cieszą. Zobaczymy właśnie wracając tu do tego gołębnika, no to cały egzamin tego gołębnika będzie w tym roku, jak te gołąbki się będą w tym gołębniku spisywały. One tu są od młodego, więc tak powiem, nic lepszego je już trafić nie może. Mój rudzielec cieszą się. Samce tańczą, miło sobie spojrzeć. I tak samo samiczki. Samiczki są bardziej głodne. Chodź. Ale zdecydowanie większe żarłoki. Jest ich tyle samo, taka sama ilość samcy i samic, bo to są jakby z parowania odłożone, a samice mają dużo większy apetyt niż samce. Także tutaj o tych możliwościach, jakie mamy możliwości, więc jeśli każdy, kto chce hodować, już zbuduje ten gołębnik, jest napalony na lotowanie, jeśli kogoś stać, to może spróbować kupić cały lęk młodych od dobrego hodowcy, niekoniecznie mistrza, a potem do nich dokładać to coś z najwyższej półki. I to jest jakby jeden ze sposobów na to, żeby zacząć hodowlę. Tyle się trzeba liczyć z tym, że może zostać bez gołębi po lotach. I to czasami przez brak własnego doświadczenia, przez jeden pechowy lot w oddziale, bo na przykład mieli katastrofalny sezon i wygubili gołębie. Druga wersja jest taka: kupić lęk młodych na jesień i po tych młodych sobie odchować gołębie. Nawet to nie musi być lęk młodych na jesień, może taki być czerwcowy najlepszy, bo na jesień te gołębie najlepiej przekazują. No i zakupisz cały lęk po lotach od hodowcy i po prostu masz wtedy wszystkie gołębie, które on miał, które przelotował. Jeśli ktoś ma wyniki dobre, no to masz przyzwoity materiał, od którego możesz zacząć i którym się możesz zacząć bawić. Przy czym z takimi późnymi to jest tak, że w następnym sezonie dopiero wychowasz po nich gołębie, młode, jeden lęk do lotu, z racji tego, że one wiekowo nie są jakieś, jeden lęk właściwie takim kwietniu, maju, tam nie ma co liczyć, że się wychowa za dużo. Jeden, może się uda, dwa lęgi, chyba że się udało na przykład takie młode, trochę starsze nabyć z lipca, z czerwca, no to one wcześniej pójdą w pary wiosną, w marcu, i wtedy się odchowa odpowiednią liczbę młodych, tam z 15 parek można sobie fajną drużynkę 30, 40 sztuk, 50 sztuk odchować spokojnie. Ewentualnie jest taki sposób, tak powiem, po taniości, albo jak powiedziałem, jak ktoś ma jakieś gołębie, szkoda je likwidować, można je wykorzystać na mamki. Często jest możliwość przynieść po taniości jajka od dobrego hodowcy na podłożenie. Małe młodziki, ode mnie tak hodowcy brali małe młode na podkładkę i sobie sami je wychowywali.
no zawsze to jest taniej, więc jeśli masz te własne gołębie, to warto je w ten sposób wykorzystać, a nie likwidować, tylko wykorzystać je jako mamki, czyli jeśli już ktoś zaczął i coś tam ma, bo to trzeba odróżnić, ktoś zaczyna i nic nie ma, a już coś tam ma i zaczął i chce, jakby jest na początku drogi i jak to dalej kontynuować. To jeśli już ma jakieś gołębie, a go nie satysfakcjonują, to może pozna kogoś, uda mu się małe młodziki na podkładkę załatwić, zawsze to taniej wychodzi troszeczkę, wychowa sobie je sam w swoim środowisku, więc z automatu jakby jest do przodu w tej swojej hodowli, a finansowo też jest do przodu. Nie każdego stać kupić gotowe. Najprościej kupić gotowe 40-50 młodych i tym lotować, ale jakby trzeba się liczyć z różnymi konsekwencjami. Na to, żeby je kupić, trzeba stać kogoś, albo liczyć się z tym, że stać go stracić te pieniądze, bo może mu nic nie zostać, nie? Bo to jeszcze kupić może go stać, ale trzeba pomyśleć, że będzie nimi lotował i może z tego nic nie być. Po prostu może być 1-2 loty ciężkie i nic z tego nie zostanie. Także to tu też zależy mocno od zasobności, tak powiem, finansowej i ile jesteśmy w stanie zapłacić i ile jesteśmy w stanie stracić na zakupie, bo taka opcja nawet śmieszna, ale tu problem jest z chorobami, że no po 5 zł, po 10 to można na targu nakupić gołębi, czy nawet po taniości to jedne WG rozdawały to, co im zostało, żeby się tylko tego pozbyć. Mamy wtedy mamki, tylko że mamy mamki, no jakby się udało uzyskać z jakiegoś WG niepotrzebnych 20-30 gołąbków za pół darmo, to za mamki mogłyby służyć. Plus jest taki, że one są już w jednym środowisku, więc nie ma problemu takiego z chorobami, bo kupienie na targu po 5 zł gołębi, to po prostu najpierw trzeba je przeleczyć i zrobić kurację wtedy, odrobaczyć, zrobić faktycznie kurację na salmonellę i zaszczepić, bo bałbym się tych gołębi. Bo duża szansa, że któryś z nich będzie chory i po prostu będę miał jedną wielką chorobę i zamiast sobie przyspieszyć, to się opóźnimy, a można sobie tak zwane mamki zakupić, żeby tylko młode wychowały, żeby potem sobie od kogoś jajka wziąć, ale te gołębie trzeba by naprawdę przeleczyć, wyleczyć, odrobaczyć, zrobić wtedy te kuracje w ciemno, bo wtedy bym się nie bawił na to, że w naturalne prowadzenie. Zresztą wtedy nie zależy mi na wątrobach tych gołębi, tylko zależy na tym, żeby one były zdrowe, jałowe i żeby mi nic nie zaraziły, więc na pewno w ten sposób można by postąpić w hodowlach, które już coś tam mają, żeby iść do przodu. Także podsumowując, nie wiem, czy nie gadam w kółko Macieja, znowu na filmiku się rozgadałem. Podsumowując, dla mnie najważniejsze, po pierwsze byłby gołębnik, dobry gołębnik, przygotowanie gołębnika, drugie dobry plan rozbudowy tego gołębnika, czyli od razu sobie zaplanować więcej niż mamy. Trzecie, poznanie hodowcy, który nam pomoże, czyli kogoś jednego lub dwóch, którzy poprowadzą nas za rączkę i dużo pomogą, doradzą. Najłatwiej to będzie osiągnąć, nie oszukujmy się, jeśli będziemy zadzwonisz do kogoś o pomoc, a nie brałeś od niego gołębi, no to mało hodowców ci pomoże, no chyba że ktoś faktycznie jest dzisiaj, wiedza cała, nie ma tajemnic, cała wiedza jest w internecie, na filmach. Jeśli ktoś umie obejrzeć, wyciągnąć wnioski, ja wszystko, co w mojej hodowli pokazuję na filmie i tu nie ma już o co więcej pytać, co nie byłoby pokazane. Tam o metody młodych ktoś pytał, o to naprawdę wszystko zostało powiedziane. Nie da się wszystkiego powiedzieć na jednym filmie, w jednej wypowiedzi, bo nawet człowiekowi to nie przyjdzie do głowy, ale naprawdę wszystko zostało powiedziane. I jak ja się czegoś dowiedziałem albo coś zrozumiałem, to okazuje się, że jak już to zrozumiałem, to było powiedziane 5 czy 10 razy wcześniej na 5 innych filmach
napisane 5 razy w gazetce na 5 czy 6 wywiadach, tylko dopiero wtedy czasami niektóre słowa człowiek zaczyna rozumieć, jak już stosuje tą metodę i potem rozumie, kurczę, on faktycznie o tym mówił na wywiadzie czy na filmie, a nie jest tak, że hodowca nic nie powie. Tak naprawdę ci hodowcy mówią bardzo dużo, ale od tego, że jeszcze ktoś coś powie, jak robi, do tej praktycznej strony i do zrozumienia tego, co on tak naprawdę robi, jest jeszcze daleka droga. Karmienie, no tak naprawdę ci wszyscy mistrzowie mówią, jak karmią. Karmi tak i jest to prawda, dla niego to jest oczywiste, a dla ciebie, jak nie masz pojęcia, to jest nieoczywiste. On sobie nawet nie zdaje sprawy, to tak powiem, pod kątem nauczyciela. Jest oczywiste dla mnie coś, jakieś wzory matematyczne, rozwiązania, a uczeń kompletnie może z tego nic nie rozumieć. On nie zna podstaw, on nawet komuś może nie przyjść do głowy, że on tego nie wie, że takich podstaw nie wie. Na taki początkujący hodowca to jest taki uczeń, który na początku nic nie wie i często albo się musi domyślać, jest tym zdolnym uczniem i się domyśli, albo potrzebuje troszkę więcej tej pomocy i czasami, powiedzmy, te najprostsze rzeczy, każdą najprostszą rzecz musi mu zostać przekazana, wytłumaczona, i dlatego jest ważny ten hodowca, który prowadzi cię za rączkę, bo internetowo ciężko kogoś zapytać, a ten hodowca, który prowadzi cię za rączkę, ci wyjaśni, a przecież tak to się robi. Ilekrotnie do mnie ktoś zadzwonił, ja nie miałem pojęcia, że on może takich rzeczy nie wiedzieć podstawowych, o szczepieniu, o jakiś tam naprawdę ktoś jedną rzecz przeczyta, ale to tak zrozumie po swojemu i robi błędy. Także no nie wiem, czy temat jest rozwinięty, zakończony. W dużej mierze moje tutaj opinie na temat początków hodowli, gdyby miał pewne środki na ten początek, a wiadomo, że każdy na początku robi gołębnik taki, na jaki go stać. Zwykle na szybko jakiś gołębnik, na szybko jakieś gołębie, zbieranina z różnych stron i potem loty, zawiedzie się, inni hodowcy się śmieją, jeszcze widzi, ile to kosztuje, nie zna się na środkach, nie zna się na gołębiach, jest szybkie zniechęcenie, rezygnacja, no bo też po roku, 2 czy 3 ktoś chce być mistrzem, szybko dojść do dobrych gołębi, a to nie jest tak prosto, a jeszcze się jak od złej strony zacznie i nie trafi od razu na dobre gołębie, to potem jest wielki zawód, więc oczywiście można tanimi środkami, prosty gołębnik, nie musi być skomplikowany, też nam przyniesie radość, bo naprawdę nie trzeba wielkich rzeczy. Myślę, że nie trzeba taśm, bo nie wiem, czy te taśmy w ogóle pomagają, a tym bardziej jak się ich nie używa, to na pewno nie pomagają. Nie wiem, czy gołąb czasem nie lubi pełnej podłogi i szpachelki i czyszczenia tych cel. Także zwykłe cele nie muszą być piękne, bo i tak u mnie są otwarte, więc czy tam jest to zamykanie, czy nie ma, czy jest to kolorowe, bo pomalowali, czy nie jest, zresztą farbką nie tak trudno pokolorować, to pięknie to wszystko wygląda. Nie znaczy, że to w ogóle jakikolwiek efekt przynosi i że jest to w ogóle cokolwiek warte, że jest super piękny gołębnik, ładny. Tak naprawdę ze zwykłej deski zbity tańszym kosztem może być dużo lepszy, jak jeszcze ktoś jest złota rączka i umie jakieś rzeczy sobie tam poradzić, porobić, to naprawdę za niewielkie pieniądze, znaczy za niewielkie, no w cudzysłowie, no coś tam trzeba wydać. Nie są to pieniądze dla kogoś z podstawówki dzisiaj, żeby tam kupić drzewo i uklepać jakiś kawałek gołębnika. No jakiś tam koszt zawsze trzeba włożyć. Niestety, ale nie trzeba szału. A gołębie dobre, zwykłe gołębie od w miarę dobrego hodowcy, uczciwego, jeśli trafią w twoje ręce. Praca, zaangażowanie. Są filmiki, są książki, pytać, dopytywać, są wystawy, są konferencje, zdobywać wiedzę.
No i w praktyce trzeba poznawać to gołębiarkę i miłość do gołębi na pewno spowoduje to, że taki pasjonat szybko dojdzie do gołębi. Pozdrowię tutaj kolegę Mati z tych, nie obrazi się chyba, młody chłopak, a już osiąga super wyniki i czołówka oddziału. Ma ode mnie gołębie, fajnie mu się spisują i naprawdę chłopak w młodym wieku, nie wiem, no już pracuje, skończył szkołę, więc tam 20, nie wiem ile on ma lat, 20 parę lat, już czołówka, paroma gołębiami na początku zaczął lotować, hodować, coś z tego dobrego wychował. U mnie coś tam też nabył, też mu się to okazuje sprawdza, ale to nie chwalę się, że moje gołębie mu się sprawdziły, bo to gościu, co ma taką rękę, że nabyłby od innego hodowcy, też by mu leciały, od razu ma wyniki. No i to się może mówi, że ktoś ma rękę do gołębi i on zacznie, nie wiem jaki ma gołębnik, bo nie byłem, ale podejrzewam, że wszystko funkcjonalne. Także tu rozpoczęcie hodowli można zacząć na różne sposoby i na zasobność portfela, na ile nam ta zasobność pozwala. Także mam nadzieję, że chociaż widok gołąbków, które się tu kręcą, była interesująca, bo ja sam sobie na nie patrzę i Was nie pozanudzałem. Także jeśli filmik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję, napiszcie komentarz tradycyjnie, czy wytrzymaliście do końca. Tu chyba byłoby trzeba wprowadzić kategorię wytrwałego widza, kto ma tyle siły i czasu i energii, żeby mojej paplaniny słuchać. Ale jak jest parę osób, które dooglądały do końca, to może warto dla nich coś nagrać. Jeśli ktoś coś z tego wyciągnął, niech da komentarz, czy się ze mną zgadza, czy nie zgadza. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot.